Czy podtrzymywanie odpowiedniego kwaśnego środowiska w żołądku jest ważne? Tak, oczywiście bardzo ważne. Czy każda osoba w takim razie powinna zakwaszać żołądek? Nie, nie każda, bo w ten sposób można sobie nawet zaszkodzić. W takim razie kto powinien zakwaszać żołądek i w jaki sposób można to zrobić? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym nagraniu. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Natalia Samarec, jestem naturopatą. Państwo jesteście na kanale Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Jeżeli takie tematy Was interesują, zapraszam do subskrypcji kanału. Nasz żołądek produkuje soki żołądkowe i w ich składzie między innymi jest kwas solny. To on odpowiada za zakwaszenie żołądka, za jego pH, na ile to środowisko jest rzeczywiście kwaśne. Bo tylko w takim kwaśnym środowisku aktywizują się enzymy trawienne. Jeżeli środowisko nie będzie odpowiednio zakwaszone, będzie za mało kwasu solnego, to białka nie zaczną się trawić w żołądku. Dodatkowo kwaśne środowisko żołądka odpowiada za niszczenie bakterii, wirusów, pasożytów, tworzy taką barierę ochronną. Mało tego, jeżeli mamy słabo zakwaszony żołądek, to będziemy mieli niedobory pewnych pierwiastków, szczególnie żelaza i witaminy B12. Dlatego osoby, które mają na przykład anemię, powinni zwrócić uwagę, czy pH żołądka jest na odpowiednim poziomie. W normie pH żołądka wynosi od 1 do 3,5. Najlepiej, żeby była gdzieś w granicach 2–2,5. Bardzo kwaśne. I jeżeli tego nie ma, no to możemy odczuwać takie problemy jak niestrawności, ciężkość w okolicy żołądka. Mogą być zgaga, pieczenie, refluks może się pojawiać, bo może się nie domykać zwieracz między przyłykiem a żołądkiem. Dodatkowo mogą pojawiać się problemy ze stolcem, no i wiele innych dolegliwości od strony układu pokarmowego. Jak sprawdzić, czy mamy podwyższony poziom kwasów, czy obniżony, czy jest w normie? Jest taki test domowy, bo można oczywiście sprawdzić w czasie gastroskopii, ale przed zabiegiem trzeba lekarza o to poprosić. Natomiast w domu przy pomocy sody oczyszczonej w bardzo prosty sposób możemy zrobić sobie taką samodiagnostykę. W jaki sposób to się wykonuje krok po kroku, ja opowiadam w innym nagraniu. Także sięgnijcie Państwo, jeżeli tego jeszcze nie wiecie. Bo jeżeli poziom kwasów żołądkowych okaże się w normie lub jest nadmiar produkcji kwasów żołądkowych, tak zwana nadkwasota, to zakwaszać żołądek dodatkowo nie trzeba. Tych kwasów i tak jest dużo lub w normie. Natomiast jeżeli tych kwasów jest za mało, to warto wspomóc żołądek, żeby uniknąć tych objawów i rozwoju różnego rodzaju innych, jeszcze bardziej poważnych dolegliwości. I teraz Wam przedstawię kilka sposobów, jak można zakwasić żołądek, poprawiając procesy trawienne. Pierwsze to jest spożywanie soli. Niezwykła sól kuchenna, tylko najlepiej wykorzystać sól kłodawską, morską, himalajską, które zawierają trochę więcej składników mineralnych niż tylko NaCl, tak jak w kuchennej soli. Dobrze, żeby ta sól była nieoczyszczona, nieprzetworzona w takich dużych kryształach i wtedy 2–3 kryształki za każdym razem po jedzeniu na język i ssać. Sól jest takim stymulatorem produkcji zarówno śliny, jak i kwasu solnego, a ślina i kwas solny łącznie będą bardzo mocno trawić nam pokarmy. Soki żołądkowe będą bardzo dobrze trawić białko, natomiast ślina bierze udział w procesie trawienia węglowodanów. Kolejnym sposobem może być sok z cytryny. Wystarczy wziąć pół cytryny, sok wycisnąć do pół szklanki letniej wody i wypić 15–20 minut przed posiłkiem. Kolejnym sposobem jest ocet jabłkowy. Myślę, że wiele osób już stosowało, próbowało. Napiszcie właśnie mi w komentarzach, czy pijecie czasami ocet jabłkowy.
Kiedy on się poleca? Poleca się przed większymi posiłkami albo przed posiłkami, które zawierają białko. I stosuje się 1 łyżka na pół szklanki letniej wody. Jeżeli ktoś nigdy nie pił octu jabłkowego, może zacząć od mniejszych dawek. 1 łyżeczka na szklankę ciepłej wody i zobaczyć, jak organizm reaguje. Można nawet od bardziej delikatnych sposobów, takich jakim jest sok z cytryny. Natomiast warto zwracać uwagę oczywiście, jakiej jakości jest ocet, który pijemy. Najlepszy będzie domowej roboty. Jeżeli ktoś domowej roboty nie ma, sam nie robi, to można kupić tylko w sprawdzonych źródłach. Jakiś bio, ekoprodukt. Ja mam dostęp do takiego produktu i jeżeli potrzebujecie, zajrzyjcie do opisu pod tym wideo. Na pewno zamieszczę tam link i będziecie mogli z tego skorzystać. Następnym sposobem na poprawę trawienia i zakwaszenia żołądka są krople żołądkowe. Gotowe krople, które można sobie zakupić w aptece i one są ziołowe na bazie ziół, ale na bazie też alkoholu. Dlatego, jeżeli chodzi o alkohol, który jest tam zawarty, na pewno trzeba uważać, czy możecie to stosować. Czy ktoś nie ma choroby alkoholowej, to wtedy odpada. Albo jeżeli ktoś prowadzi auto, to też może niekoniecznie na alkoholu krople powinien stosować, lub kobiety w ciąży też powinny tego unikać. Wtedy stosujemy inne metody. Zwykle, jeżeli możemy jednak stosować te krople, to można je stosować doraźnie, bo to się zdarza, że ktoś więcej pojadł, jak zaczyna się taki okres grillowy, ktoś trochę przesadził jednak ze smażonymi, ciężkimi potrawami, to wtedy może zastosować te od 15 do 30 kropli, tych kropli żołądkowych. Natomiast jeżeli ktoś ma potwierdzoną niedokwasotę, to te 15-20 kropli może stosować od razu przed posiłkiem, żeby wzmożyć ten proces trawienny, żeby nie dopuścić do takich sytuacji, kiedy to po prostu jak kamień wszystko w żołądku leży. Bardzo fajnym sposobem jest też mięta. Kochane ziółko, które można stosować na różne sposoby. Można po prostu zaparzyć herbatę miętową. Można stosować jako krople miętowe, też można kupić gotowe. Można zrobić miętową nalewkę i też będzie się sprawdzała. Kolejnym produktem na naszej liście, który będzie zakwaszać żołądek, jest betaina. Betaina to pochodna glicyny, aminokwasu, który stymuluje produkcję kwasu solnego. Dodatkowo betaina obniża poziom homocysteiny. Bardzo dobrze działa na nasz organizm. I jeszcze jeden środek, który możemy wykorzystać dla zakwaszenia żołądka, dla poprawy trawienia, to jest imbir. Najlepiej się sprawdzi w tej sytuacji imbir suszony. 1/3 proszku suszonego z imbiru dodajemy do pół szklanki letniej wody i na 15-20 minut przed posiłkiem po prostu spożywamy. I zobaczcie Państwo, wymieniłam 7 sposobów na zakwaszanie żołądka. I na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Trzeba odpowiednią metodę dobrać do potrzeb swojego organizmu. Musicie Państwo obserwować siebie, jak się czujecie, bo każda metoda będzie działała troszeczkę inaczej na inną osobę, w zależności od tego, co się tam w żołądku dzieje. Na przykład, jeżeli ktoś ma nawet mocną niedokwasotę, ale jednocześnie stan zapalny na śluzówce żołądka lub przełyku, jeżeli rozwijają się wrzody lub pojawiły się nadżerki, to taka metoda jak ocet jabłkowy, która u większości ludzi niesamowicie się sprawdza, to u tych osób akurat nie może być stosowana, bo będą czuły ból, pieczenie, pogorszenie się stanu. I dlatego trzeba być uważnym do swojego organizmu. Takie reakcje przy stanach zapalnych może też wywołać imbir, a nawet sok z cytryny, który ogólnie jest dość delikatny w smaku. Także po prostu obserwujmy siebie. Natomiast inne osoby, które jakichś stanów zapalnych wrzodów nie mają, to mogą te metody stosować naprzemiennie lub nawet łączyć parę metod, żeby usprawnić pracę żołądka, bo od niego też zależy, jak funkcjonuje cały nasz układ pokarmowy, a od tego zależy, jak funkcjonuje cały nasz organizm. Napiszcie, Szanowni Państwo, czy którąś z tych metod próbowaliście i która u Was zadziałała.
A ja bardzo dziękuję za uwagę, życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Pamiętajcie, by udostępnić to nagranie i zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w kolejnych wideo.